Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Wydaje mi się, że skupiłem się na tym, żeby osiągnąć cel. I myślę, że to też troszkę tak jakby pomogło mi później w karierze zawodowej. To, że jakby nie miałem czasu na zastanawianie się, i spędzanie bezsensownie czasu. Byłem po exicie, sprzedałem swój biznes i postanowiłem jakby zainwestować sam. Miałem, sam siebie, $80,000 czesne w 2017, plus jakby przeloty, no to jak gdzieś tam liczyłem 2 lata, liczyłem, że to około $150,000, no to w 2017 można by było powiedzieć, że spokojnie bym kupił dobry dom. To jest to, co ja ze sobą dzisiaj niosę, dając founderom. Ja zrozumiałem, jak bardzo istotna jest tak zwana taka podstawowa stabilność. Własne mieszkanie, własny samochód, tak? Możliwość zapewnienia jakiejś edukacji dla dzieci. Tak? Dzisiaj widzę, jak to jest bardzo ważne w funduszu inwestycyjnym, żeby founder miał spokojną głowę, żeby mógł być dalej bardzo głodny i chcieć osiągać szczyty, to jednak pewien fundament musi być stabilny. Popełniłem wiele błędów. Absolutnie jakby na początku to było spray and pray, czyli inwestowanie bez żadnej polityki inwestycyjnej, bez żadnej strategii inwestycyjnej. No, come on, naprawdę? Tak, myślę, że to było takie trochę takie Intuicyjne, emocjonalne, emocjonalne. bo ktoś się wydawał dobry, ktoś się wydawał fajny. Zrozumiałem to hasło z herbu Gdańska, nec temere, nec temide. Czyli z jednej strony odważnie, a z drugiej strony rozważny. Okej. I ja byłem zawsze z racji wieku tym odważnym i starałem się zawsze otoczyć tymi rozważnymi. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem audycji jest Marcin Kowalik. Marcin Kowalik, przedsiębiorca, wielokrotny założyciel, inwestor, partner zarządzający jest dzisiaj gościem audycji Biznes bez lukru. Fajnie Cię tutaj widzieć w naszym studio. Dzień dobry Tomasz, dzień dobry Państwu. Zamienimy się rolami. Na co dzień to Ty przepytujesz przedsiębiorców, startuperów i wiem, że zadajesz im niełatwe pytania, to dzisiaj będzie odwrotnie, dobrze? Co Ty na to? Brzmi interesująco. Okej, spróbujmy. Dodam, że się znamy. Fundusz inwestycyjny Blackbirds, który zakładałeś wiele lat temu, jest inwestorem w Autenti, w spółce, w której jestem co-founderem. Od 2016 roku, próbowałem to sobie przypomnieć, spotykamy się w różnych okolicznościach i rozmawiamy na wiele tematów, nie tylko biznesowych. Więc ja mam tę pewność, a widzowie zaraz się przekonają, że jesteś bardzo interesującym i doświadczonym przedsiębiorcą, służącym zresztą często pomocą i cennymi radami, więc niech teraz i inni na nich skorzystają. Nie masz żadnych obaw przed rozmową? Nie, Tomasz. Bo wiesz... Pamiętaj, że ta nasza relacja trwa już 8 lat. Tak. Pamiętasz, jak na początku mówiłem, że to będzie długa i dynamiczna przygoda. O tak. I taka jest wciąż. No ale wiesz, ale ty na co dzień to ty jednak mnie challenge'owałeś, czy nas jako założycieli, a jak ja teraz wezmę rewanż i będę tobie zadawał trudne pytania? Myślę, że to wiesz, trzeba być w życiu cały czas gotowym na trudne pytania. Także jak najbardziej. To wyciągam w takim razie dla ciebie osobny zestaw pytań, takiej spółeczki numer 23. Pytania do założyciela funduszy Venture Capital. Od zawsze wiedziałeś, że chcesz zostać przedsiębiorcą? To jest bardzo dobre pytanie. Moje życie potoczyło się w ten sposób, że wiecie, w wieku 14 lat musiałem pójść do pracy. Więc pamiętam, jak skończyłem 8. klasę podstawową i musiałem znaleźć taką pierwszą pracę zawodową. Bo taka była sytuacja rodzinna? Taka była sytuacja rodzinna. Tak mnie życie zmusiło. Mam wiele lat młodszą siostrę i brata. No i sytuacja rodzinna spowodowała, że musiałem iść do pracy, więc jakby poszedłem intensywnie pracować. Oczywiście dalej się uczyłem, chodziłem do szkoły średniej.
Ale no, intensywnie pracowałem, tak? To była taka praca fizyczna, no, wymagająca, że tak powiem, dużej intensywności. No i wtedy mnie zatrudnił pan Antoni Żugajewicz, za co serdecznie go tutaj pozdrawiam i dziękuję, że mi wtedy zaufał takiemu młodemu 14-letniemu chłopakowi. Pracowałem u niego 6 lat, więc dosyć długo. I pamiętam wtedy, kiedy zawsze patrzyłem na tego przedsiębiorcę. Tak? To była hurtownia warzyw i owoców, tak? Zawsze patrzyłem na tego przedsiębiorcę, jak on ten biznes prowadzi, jak on go rozwija, jak on tymi ludźmi zarządza. I to było takie marzenie, tak? Młodego chłopaka, młodego dzieciaka, żeby taką firmę kiedyś mieć, tak? Gdzieś tam być jak pan Antoni. Być jak pan Antoni, tak, posiadać taką firmę. I pamiętam, gdzieś tam awansowałem w tej firmie i w pewnym momencie jakby no, skończyła się ta przygoda, kiedy pan Antoni powiedział, że no już czas się dla mnie skończył. Byłem, pamiętam, samodzielnym referentem do spraw sprzedaży. Ta firma liczyła około 12-15 osób. I powiedział, że już muszę, znaczy, że się kończy moja przygoda, że muszę skończyć tą pracę i że tam nawet nie mam okresu wypowiedzenia, że na koniec miesiąca kończymy tą przygodę. To było takie bardzo wstrząsające przeżycie. Wtedy sprzedałem studia zaoczne, tak? Nie studiowałem dziennie z tego, że miałem pracę. Tak? I to było takie w pewnym sensie dramatyczne przeżycie, dlatego że ja bardzo dobrze wtedy zarabiałem. Tak? Dla porównania, moja mama pracowała wtedy w przedszkolu publicznym, zarabiałem gdzieś tak 3 razy tyle, co ona. O proszę. Więc dużo więcej i to było takie, nagle coś się skończyło. Przez wiele lat nie rozumiałem, dlaczego pan Antoni to zrobił. Przecież byłem dobrym pracownikiem, prawda? Dopiero później, jak się spotkaliśmy po paru latach, gdzieś tam ja dojrzałem też jako osobowość, to powiedział mi, że on miał swojego syna i patrzył, że ja już tak długo pracuję, żebym tam został już zawsze. I że nie chciał, żebym został w tej hurtowni, żebym jakby się trochę usamodzielnił, żebym jakby założył być może własny biznes, żebym być może coś sam spróbował, tak? Czyli zmusił cię do wykonania kolejnego kroku. Wyrzucił mnie z mojej strefy komfortu. No brutalnie wtedy, tak? Z mojego punktu widzenia, jako młodego człowieka, no bo dobra praca, człowiek się starał, bardzo dobrze funkcjonował, samodzielny referent do spraw sprzedaży, drugi po szefie tak naprawdę w takiej firmie, tak? Pamiętam, miałem taką przyjemność współpracować z panem Józiem, no to byli ludzie po 50, ja wtedy 20 lat, a ja komputer, prawda, wózek widłowy, różne rzeczy potrafiłem robić, no ale no wtedy się okazało, że to była bardzo dobra decyzja ze strony pana Antoniego, za co mu serdecznie dziękuję do dnia dzisiejszego. I wyrzucił mnie wtedy i zacząłem jakby poszukiwać jakby siebie, co ja bym chciał robić. No i wiadomo, no, ta przedsiębiorczość, prawda? W wieku 20 lat, już Tak. po 6 latach ciężkiej pracy i równocześnie Tak. szkoły, bo Tak. to, że dzisiaj ludzie studiują i pracują, już nikogo nie dziwi, ale wtedy byłeś uczniem szkoły średniej. Tak. Też miałem świetnego wychowawcę, już świętej pamięci profesor Kosakowski. On wtedy był dyrektorem szkoły, moim wychowawcą, jeszcze starostą powiatowym. I pamiętam, jak mi usprawiedliwiał moje wszystkie nieobecności w szkole. Powiedział, że ja po prostu pracuję, tak? No, dało się to połączyć jedno z drugim? No, Czy coś cierpiało? Ma Czy to- szkoła cierpiała? znaczy, jeżeli chodzi o szkołę średnią, to wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę szkoła średnia w polskim systemie buduje taki trochę nadkomfort. Bo ja zdałem szkołę średnią, zdałem maturę z bardzo dobrymi wynikami, tak? Z historii miałem 6, byłem, pamiętam, zwolniony z matury pisemnej. Takie rzeczy, ja po prostu chodziłem do klasy informatycznej. Ja przychodziłem zaliczać w liceum, po prostu... Czyli jak student. Jak Przedmioty. student trochę, tak. Jakby, no po prostu uczyłem się sam dla siebie, uczyłem się to, co mnie jakby pasjonowało. Jakieś tam oczywiście zawsze były wyzwania, ale jakby wydaje mi się, że skupiłem się na tym, żeby osiągnąć cel. I myślę, że to też troszkę tak jakby pomogło mi później w karierze zawodowej, to, że jakby no nie miałem czasu na zastanawianie się, i spędzanie bezsensownie czasu, tak? Tylko jakby skupiłem się na tym celu, żeby skończyć tą szkołę średnią. I oczywiście trafiłem na świetnych ludzi, tak jak powiedziałem, profesor Kosakowski i pan Antoni, no, którzy gdzieś tam wyciągnęli tą rękę i rozumieli, mieli tą empatię u siebie, tak? Ale to bardzo dużo mi pomogło potem jakby w takim samo gdzieś tam jakby rozwoju.
No bo ja tak naprawdę nic nie umiałem, tak? W wieku tych 14 lat, potem nawet w tych wieku 18 lat, tak? Jakby cały czas gdzieś tam Dobrze wykonywałeś swoją pracę, często fizycznie, ale to nie było wszystko, na co przecież w tamtym okresie pewno było Cię stać, nie? Znaczy, no ta informatyka, oczywiście gdzieś tam styczność z informatyką pomagała wtedy, jakby jako młoda osoba gdzieś tam, jakby wiadomo, no, te zajęcia w szkole średniej z informatyki pomagały, no bo to się przekładało na takie firmy, w których informatyka dopiero wchodziła, prawda? Komputer to było coś kompletnie nowego. Ja pamiętam te DOS-owskie jeszcze systemy wtedy, tak? No bo to było jednak już 20 parę lat temu, także to pomagało. To wracając do tamtego okresu, te pierwsze zarobione pieniądze, właśnie ten taki trochę wzór pana Antoniego, on był swego rodzaju mentorem chyba dla Ciebie w tamtych okolicznościach. Jakie pamiętasz emocje Ci towarzyszyły, kiedy w tym stosunkowo wczesnym okresie swojego życia poszedłeś zarabiać pieniądze? Nie no, fantastyczne emocje. Ja odkąd pamiętam i myślę, że moi znajomi, którzy mnie znają wiele, wiele lat, to też tak pamiętają mnie, że ja zawsze miałem pieniądze. Okej, zawsze zarobione przez Zawsze siebie? przez siebie zarobione pieniądze, z racji tego, że no tak dla jakby dysproporcji. Ja pamiętam to tak, ja potrafiłem zarabiać w tamtych, to było 20 parę lat temu, tak jak mówię, potrafiłem 1000 zł tygodniowo nawet zarobić. W tamtych czasach to były duże pieniądze. No pewno. I w stosunku w szczególności do rówieśników, którzy otrzymywali kieszonkowe. I gdzieś ta taka proporcja się w pewnym sensie gdzieś utrwaliła. Ja zawsze potrafiłem oszczędzać. Ja pamiętam, byłem jednym z pierwszych klientów mBanku i jakby założyłem, pamiętam, lokaty, gromadziłem te pieniądze, gromadziłem oszczędności i tak dalej. Jakby to zawsze tak gdzieś dla mnie gromadzenie kapitału było takim, dlatego, że po prostu w domu go nie miałem wydawałeś od rodzinnie. razu, tylko jednak te pieniądze Tak, dlatego, że pracowały w rodzinie była trudna sytuacja materialna, no to zawsze chciałem wyjść z tej trudnej sytuacji materialnej i to było taką moją trochę determinantą, żeby zbudować ten majątek. Ja pamiętam, wziąłem udział w szkoleniu, to było szkolenie online, wtedy prezesem Giełdy Papierów Wartościowych był prezes Rozłucki. I to było takie, nie pamiętam jeszcze tej nazwy dokładnie, ale to było takie szkolenie właśnie długoterminowego uczenia się oszczędzania, tak? Giełda prowadziła takie formy edukacji właśnie, tak? Młodzieży. Na pewno byłem w szkole średniej, no i wtedy dostałem certyfikat, pamiętam, z podpisem prezesa Rozłuckiego. No świetna sprawa. Uważam, że takie inicjatywy, nie wiem, czy są dzisiaj organizowane, ale one wtedy na przykład dla takiego młodego człowieka, możliwość zrobienia takiego kursu, przejścia, dostania certyfikatu, no to w pewnym sensie... To duża rzecz. Duża rzecz, oczywiście. No i masz te 20 lat i co tam się dzieje w Twoim życiu po historii z panem Antonim? To były początki wprowadzania w Polsce kart kredytowych. Miałem niewątpliwą przyjemność zderzyć się z dużą amerykańską korporacją, nie będę wymieniał nazwy, która wprowadzała karty kredytowe w Polsce. I to był taki marketing, sprzedaż wielopoziomowa. Dużo włożyli w nas wtedy nauki, warsztatu, takiego jak sprzedawać, jak budować te struktury sprzedaży. Tak. Przydało się? To jest w pewnym sensie całe życie ze mną. Finalnie wyszło tak, że ja ze względu na to, że te mechanizmy w pewnym sensie determinowały do tego, że budowało się, no nie chcę powiedzieć, że piramidę, ale jednak sprzedaż taka była, że ta struktura sprzedaży powodowała, że tak naprawdę trzeba było coraz niżej schodzić, budować kolejne sieci, tak naprawdę jak byłeś na górze, to wszyscy poniżej na Ciebie zarabiali w metodzie prowizyjnej, takiego multilevel marketingu. Ja się nie czułem z tym, że tak powiem, moralnie, etycznie związany i finalnie nie zrobiłem kariery w tej organizacji, aczkolwiek do dzisiaj podkreślam, że ta wiedza odnośnie systemu sprzedaży, sposobów motywacji gdzieś ze mną została i to jest wielka wartość, którą gdzieś ze sobą zabrałem. To jest ta firma Gemstone Partners, którą masz w życiorysie? Nie, to jeszcze wcześniej. To jeszcze wcześniej, jej w życiorysie nie wymieniam. To jest duża korporacja. Duża korporacja globalna. Z krótkim epizodem, ale z takim przekonaniem, czego nie robić w życiu dalej, tak? Dlatego w pewnym sensie nie wymieniam jej u siebie, bo uważam, że ta firma, ta korporacja dużo dobrego też robi. Po prostu akurat ja dotknąłem ten moment, kiedy były w Polsce karty kredytowe wprowadzane. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało.
że te karty kredytowe dawały wtedy te 30 dni jakby wolnego jakby obrotu środków, potem było te 21 dni i Tak. to był taki początek polskiego jakby uczenia się przez polskie społeczeństwo używania tego mechanizmu w sposób niekoniecznie doskonały. To znaczy się, że to oprocentowanie było później po tych 21 dniach bardzo wysokie i wiele osób niestety jakby no nie Zbyt radziło późno się sobie. reflektowało. Tak, nie wiem, czy to właśnie, to trochę tak jakby było, moim zdaniem było dyskusyjne po prostu moralnie. Etycznie też, okej. Studiujesz ekonomię na uczelni Łazarskiego, potem podyplomowo robisz jeszcze studia w zakresie controllingu. Zaczynasz studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. Tak jest. Skończone, czy? Nie. Okej. Znaczy studia doktoranckie skończone, przepraszam. Okej, Studia ale to jest doktoranckie skończone. Obronionej pracy, tak? Tak, jakby przewód otwarty i jeszcze nieskończony. Być może, jak będę miał więcej Okej, czasu. czyli nie zamykasz sobie tej ścieżki jeszcze. Nie zamknąłem sobie tej ścieżki, to prawda, aczkolwiek po drodze pojawiła się zupełnie inna szansa edukacyjna, czyli Kaufman Fellow w Stanach Zjednoczonych. To jest taki program edukacyjny dla zarządzających funduszami venture. Ja już wtedy byłem bardzo taki skoncentrowany na tym rynku venture i bardzo chciałem go poznać. No i wtedy stanął taki moment wyboru, prawda, co będzie dla mnie większą wartością, czy popełnienie pracy doktorskiej, bądź co bądź jednak wtedy na rynku polskim, o którym niewiele można było napisać w 2017-2019 roku i dużo zebrać danych, że tak powiem, bo ten rynek w ogóle powstawał. A jednak z drugiej strony możliwość pojechania do Doliny Krzemowej, dotknięcia najlepszych zarządzających VC i czerpania od nich wiedzy i nauki, zbudowania sobie networku, który jest ze mną do dziś i networku, który tak naprawdę jest budowany od 20 już dzisiaj 8 lat w Dolinie Krzemowej. Czyli wybierasz tą bardziej praktyczną wiedzę. Klasa numer 22. Spotykasz tam nie tylko zacnych edukatorów, pedagogów, ale też świetny network ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają tam, by również dzielić się doświadczeniami biznesowymi właśnie. No dokładnie. W mojej klasie było 45 uczestników z 6 kontynentów. Tak? Nawet był Aussie Guy, Chris, także, który naprawdę dawał vibe odnośnie windsurfingu i różnych rzeczy, ale też jakby pokazywał patrzenie na przykład dużych rodzin z Australii, które patrzą, jak inwestować jakby na całym świecie. To jest niesamowita perspektywa, kiedy w momencie przyjeżdża taki chłopak z Polski, który sobie tam wymarzył, że coś tam chce robić venture, a z drugiej strony Opłaca sobie te studia, bo to trzeba Tak, przecież dodać, tak, że one, to tak. jest komercyjny model. to jest prawda? komercyjny model, bardzo często amerykańskie korporacje, duże fundusze jakby sponsorują. Ja miałem tą przyjemność, że byłem po exicie, sprzedałem swój biznes i postanowiłem jakby zainwestować sam. Sam I miałem, sam siebie, plus jeszcze jakby zrobiliśmy tak, że mój LPs, jakby Maciek Grabski też jakby postanowił jakby mi troszeczkę pomóc. No i jakby 80 tysięcy czesne w 2017, 80 tysięcy dolarów czesne w 2017, plus jakby przeloty, no to jak gdzieś tam liczyłem 2 lata, liczyłem, że to około 150 tysięcy dolarów, no to w 2017 można by było powiedzieć, że spokojnie bym kupił dobry dom No tak. w Polsce. Wybrałem jednak tą edukację i te poświęcenie, taki kompromis, dyskusja też z rodziną, z żoną, jakby, że to jest długoterminowe. Ja w sumie bardzo fajnie to żonie przedstawiłem, bo powiedziałem, że wiesz, kochanie, jeżeli to teraz zrobię, to jeszcze 35 lat, czyli tak naprawdę te 150 tysięcy dolarów trzeba podzielić przez 35 lat, więc rocznie nie wychodzi drogo. Okej. Więc rocznie nie wychodzi drogo. I faktycznie tak należy jakby do tego podchodzić, że to jest inwestycja na ileś Całe lat, życie. na całe życie. Tak, bo faktycznie taki Kaufman jest. I ci ludzie, i w momencie, kiedy ja pamiętam, przyleciałem, jak się dowiedziałem, że się dostałem, miałem świetne rekomendacje od świętej pamięci Marcina Zagórskiego, który wtedy pracował w Amazonie i szefował R&D Amazonu w Polsce, i od Marcina Hejki z Intela, jak wtedy pracował, był wiceprezesem Intel Capital, więc też miałem jakby dobre wejście, bo miałem jakby dobre firmy. Bo takich wprowadzających tak. musiałeś też mieć, Tak. tak? Trzeba było mieć jakby ludzi z branży, którzy są rozpoznawalni, którzy faktycznie działają w branży i będą w pewnym sensie moim mentorem, prowadząc mnie przez ten program.
troszeczkę z boku, oprócz jakby tej klasy, edukacji, całego programu, to jeszcze kogoś, kto będzie... No i Chciałeś tutaj... takich mieć, tak? W sensie to było też ważne. Tak, też chciałem takich mieć i tu chylę czoła do Marcina Hejki, bo Marcin Hejka jest moim mentorem od wielu, wielu lat. My tak nie pokazujemy tego publicznie, ale Jasne. myślę, że mogę to o tym śmiało powiedzieć. Zawsze Marcin mi służył dobrą radą, dobrą pomocą, jak był w Intelu, teraz jak jest w OTB i ta współpraca i jego dobre, życzliwe słowo i czasem pytania otwarte. Niewygodne. Które rzuca, Prawda? właśnie niewygodne pytania otwarte, które rzuca na naszych spotkaniach przy kawie, jakby są wielką inspiracją i myślę, że to akurat Marcin, mogę śmiało powiedzieć, Hejka jest człowiek instytucja, to jest jakby poza ligą, jeżeli chodzi o venture capital. Myślę, że bardzo dobry kandydat na dobry wywiad. Pozdrawiamy Marcina, będziemy zaraz dzwonić po odcinku. Zanim Kaufman, zanim ta sytuacja, w której stać Cię na te studia i podejmujesz tego typu decyzje, to cofamy się jeszcze, czy już w czasie studiów tak naprawdę współtworzysz swoją pierwszą firmę, bo tutaj właśnie ten GameStone Partners mi się pojawia, platforma inwestycyjna, lata 2009-2013. Skąd wtedy ten impuls? Jeszcze coś było wcześniej? To jeszcze wcześniej. Gdzieś po drodze trafiłem na akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Poznałem w ramach Studenckiego Forum BCC, no bo jak skończyłem tamtą przygodę, no to zacząłem się interesować tą przedsiębiorczością, więc zapisałem się do Studenckiego Forum Business Center Club, tak? Tam poznałem Mariusza Turskiego, który mnie poznał z Darkiem Żukiem, Jackiem Aleksandrowiczem. To były takie początki, kiedy oni już Studenckie Forum rozwinęli i zaczynali myśleć o otwieraniu akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce. No los tak się potoczył, że byłem dyrektorem jednego z inkubatorów, potem zostałem dyrektorem regionalnym, otwierałem inkubatory na Politechnice Warszawskiej, prowadziłem inkubator na SGGW, prowadziłem inkubator na SGH, na UW, te wszystkie inkubatory i gdzieś spotykałem różnych młodych przedsiębiorczych ludzi, którzy zakładali po prostu biznesy i im pomagałem. I zawsze powtarzam, jak się spotykam z Darkiem Żukiem, że oprócz tego, że oni inkubowali tych młodych przedsiębiorców, którzy zakładali biznesy, to również inkubowali menadżerów. No tak. Ja miałem tą niewątpliwą szansę, że nie pamiętam dokładnych liczb, ale to są setki, mówimy o setkach młodych ludzi, którzy się tam przez kilka lat przewinęli w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, z którymi miałem styczność. I ta wiedza, te doświadczenia, suma doświadczeń tych ludzi w pewnym sensie napędziła mój algorytm. No bo oni popełniali błędy, mieli pytania, trzeba było pomóc im w księgowości, mieli jakieś umowy, jakaś sprzedaż, prawda? Różne branże, różne wyzwania, to była po prostu niesamowita przygoda. No i wtedy stwierdziłem, że Darek, no skoro ja się już jakby wyinkubowałem jako ten menadżer pomagający, będący tą powiedzmy sobie tym back office'em dla tych młodych, zdolnych ludzi, a byli naprawdę świetni ludzie, naprawdę, no to i dzisiaj są, niektórzy z nich to są znane firmy, to postanowiłem założyć własny startup. To idę na swoje. Tak, to postanowiłem założyć własny startup, zresztą z kolegą ze studiów, z Piotrkiem Nowińskim i wtedy założyliśmy spółkę, która miała zajmować się informatyką. Okej, no i dlaczego informatyka? Bo jeszcze po drodze jak studiowałem w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk informatykę. Nie ukończyłem studiów inżynierskich, z racji tego, że biznes nam się tak rozwinął, że już na to kompletnie nie było czasu, ale tam właśnie Piotrka poznałem. I z Piotrkiem założyliśmy biznes informatyczny. Jedno z naszych pierwszych w ogóle zleceń to było zlecenie dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pamiętam. Nie wiem, jakim cudem w ogóle to zlecenie dostaliśmy, już nie pamiętam. No weź, założyłeś ledwo firmę, jesteś ciągle młodym człowiekiem, a tu przychodzi zlecenie. Multimedialnie przygotować jakiś tam handbook, tamte czasy to były takie dosyć szalone i wydrukować jeszcze raport, przygotować szaty graficzne i tak dalej. Dołożyliśmy do tego tyle, że spółka wtedy kapitał miała 50 000 złotych, no to nam niewiele zostało, żeby jeszcze przetrwać w ogóle tą sytuację tego pierwszego dużego. Zrobiliśmy, ale trochę nie doszacowaliśmy kosztów. Ale referencje przynajmniej tak, ale referencje były mocne. No generalnie potem ten biznes ewoluował, potem udało się, my mieliśmy taką umiejętność, że potrafiliśmy sprzedawać. Jako zespół, jako powiedzmy ludzie, jako gdzieś tam wizja. I spółka się nazywała... mówisz o tym w czasie przeszłym.
Do tego jeszcze dojdziemy, tak. To była spółka, wtedy nazywała się spółka TA Group, spółka ZOO. No, ale wiedziałem, że mamy pewną słabość. To było bardzo, bardzo wcześnie, bo to był rok, właśnie te lata 2009-2010, no i uznałem, że warto by było zbudować pewną kompetencję mocniejszą technologiczną. Piotr był świetnym grafikiem, potrafił przygotować jakby końcowy produkt, ale jednak potrzebowaliśmy jeszcze większej umiejętności programistycznej. No i wtedy los mnie połączył z Jarkiem Pilarczykiem, przedsiębiorcą, który technicznie robił świetne produkty, no ale szukał wsparcia w sprzedaży. Czekaj, jak to jest, przepraszam, muszę przerwać, jak to jest, że los Cię łączy? Wytłumacz nam tą mechanikę. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości nie były tylko w Warszawie, były inicjatywą ogólnopolską. Okej. Ja znałem wielu regionalnych dyrektorów, przez to mam dzisiaj bardzo szeroki network ogólnopolski po prostu w ramach różnych grup przedsiębiorczych, bo ci ludzie wszyscy gdzieś tam po prostu poszli dalej w swoim życiu. No i wtedy jeden z dyrektorów regionalnych z Katowic powiedział mi, że posłuchaj, tu jest taki świetny facet, robi świetne produkty, poznajcie się. Okej, czyli I w ten pomogłeś sposób temu losowi, wyszedłeś mu naprzeciw. Tak, w ten sposób się poznaliśmy właśnie z kolegą Jarkiem Pilarczykiem. Po jakichś większych dyskusjach uznaliśmy, że być może to będzie dobry sposób, że połączymy nasze siły. Dzisiaj to już wiem, że to się nazywa merge i połączenie dwóch firm. Wtedy absolutnie nikt na to tak nie patrzył, nie nazywał tego profesjonalnie. Po prostu chcieliśmy więcej razem pracować, jakby połączyć jakby kompetencje i uzupełnić te braki, które jakby obie strony miały. No i tą firmę udało się wtedy po 3 latach w wielu przygodach, pozytywnych i negatywnych, finalnie sprzedać do dużej grupy norweskiej BT Signal z Bergen. I to był udany exit? To był Pierwszy twój exit. To był mój pierwszy exit, to można powiedzieć, że to był częściowo udany exit. Z racji tego, że za historią tego exitu stało to, że zostawiliśmy 30% firmy dla siebie, po 15 ja i Jarek, po to, żeby zbudować centrum R&D w Polsce dla tej firmy norweskiej, ponieważ ta firma norweska miała się ubiegać o narodowy system poboru opłat drogowych w Norwegii. Czyli taki częściowy exit to był tak naprawdę, tak? Częściowy exit, z tym, że wiadomo, z kontrolą większościową jakby norweskiego udziałowca, ale oni wciąż chcieli zachować naszą motywację do zbudowania R&D. To miał być bardzo duży przetarg i w BT Signal ten przetarg przegrało 1 punktem z IBM. W drodze odwoławczej IBM wygrał. Finalnie okazało się, że firma IBM nie dowiozła tego rozwiązania dla rządu Norwegii i BT Signal zostało przejęte przez rząd Norwegii. Więc finalnie jakby wyszliśmy całkowicie z tego biznesu. Drugi exit wtedy. To taki był, no, taką osłoda. Jakby, pół exit. Tak. Pewnie gdyby się wydarzył tamten przetarg, to bylibyśmy szybciej w innym miejscu w życiu. No ale to też takie ciekawe doświadczenie, tak? Jakby i absolutnie świetne kontakty udało się z Oivindem Norwikiem, który wtedy był po stronie kupującej nas, czyli był po stronie BT Signal. Potem pomagał nam również sfinalizować tą transakcję z rządem Norwegii. Dzisiaj jest inwestorem w naszym funduszu. Jest zresztą inwestorem w naszych 3 funduszach. Więc jakby te relacje w Norwegii, które wtedy zbudowaliśmy, są bardzo owocne dla obu stron od wielu, wielu lat. No tam się musiało rzeczywiście dużo dziać w tej działalności w tym okresie, który wymieniasz, bo zaledwie i pewno miało na Ciebie istotny wpływ, bo kilka miesięcy po zamknięciu tych rozdziałów zakładasz fundusz inwestycyjny, Venture Capital, Black Purse. To jest 2014 rok, początek 2014 roku. Tak, jeszcze wcześniej. Miałem taką przyjemność, że po tym wyjściu z TA Group z grupą wspólników założyliśmy spółkę, która zajmowała się outsourcingiem procesów tollingowych przy dużym kontrakcie, przy dużym przedsięwzięciu ogólnokrajowym. I byliśmy głównym podwykonawcą dla Kapsza przy dużym przetargu na opłaty autostradowo-drogowe w Polsce. Też niesamowite doświadczenie, duża skala przedsięwzięcia,
I też udało nam się jakby w pewnym sensie ten projekt zakończyć sukcesem. No i wtedy tak, faktycznie jakby, no, był taki moment, że trzeba było się zastanowić, co zrobić. Czyli pojawiło dalej. się trochę kapitału, Pojawiło się trochę kapitału. jest już wiedza, jakieś doświadczenie. Pojawiła się stabilność. Myślę, że dla takiego młodego człowieka bardzo ważne, to jest to, co ja ze sobą dzisiaj niosę, dając founderom. Ja zrozumiałem, jak bardzo istotna jest tak zwana taka podstawowa stabilność. Własne mieszkanie, własny samochód, tak? Możliwość zapewnienia jakiejś edukacji dla dzieci. Tak? Dzisiaj widzę, jak to jest bardzo ważne w funduszu inwestycyjnym, żeby founder miał spokojną głowę, żeby mógł być dalej bardzo głodny i chcieć osiągać szczyty, to jednak pewien fundament musi być stabilny. No bo ja to sprawdzam, Marcin, w 2014 roku ty masz zaledwie 30 lat. Nie za wcześnie na takie wybryki? Venture capital? Tak. To powiem tak, ja pamiętam, wtedy siedziałem w domu, zastanawiałem się, co mam zrobić i wykonałem ćwiczenie, w którym mi pomogli świetni ludzie, bo spotkałem się z Krzysiem Belechem z Satusa, pamiętam, w Krakowie, spotkałem się z Piotrkiem Wilamem, Markiem Kapturkiewiczem w Krakowie. Spotkałeś się, bo chciałeś się Chciałem spotkać, zrozumieć, tak, chciałem zrozumieć Venture Capital w Okej. Polsce. Czyli oni znaleźli dla Ciebie czas? Znaleźli dla mnie czas. Pamiętam, uczestniczyłem w takiej szkole Spin Innovation Nest w Krakowie, żeby zrozumieć, jak oni wtedy podchodzą. To były jednak osoby, które zaczynały w ogóle ten rynek venture w Polsce. Spotkałem się, myślę, że ze wszystkimi w tamtym czasie, którzy byli aktywni na rynku venture capital w Polsce, żeby w ogóle zrozumieć. Znaczy, moja teza polegała na tym, że dobra, no macie, zrobiłeś jeden biznes, drugi biznes. Teraz nie masz pomysłu, masz też jakieś tam non-compety za sobą, czyli umowy o zakazie jakby konkurencji, no ale no w sumie jesteś młodą osobą, no może komuś pomożesz, z kimś jeszcze zaczniesz inny biznes, tak? No i stwierdziłem, że może właśnie ten venture capital, czyli seryjne pomaganie kolejnym młodym przedsiębiorcom i to było takie połączenie dwóch klocków, czyli tego, co robiłem w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, tego, co zrobiłem z własnym biznesem, no i tej duszy przedsiębiorcy, która u mnie kiełkowała od tego 14 roku życia. No i stwierdziłem, że no, to jest chyba to. Że to jest to, co bym chciał w życiu robić. I jeszcze jestem odważny i trochę buńczuczny, no bo mam 30 lat, nie do końca sobie zdaję być może sprawy z konsekwencji tego, co mnie czeka. Absolutnie, gdybym wiedział, ale mam wiarę w siebie. Gdybym wiedział to, co wiem dzisiaj, Nie zrobiłbyś to tego? bym tego nie zrobił. Zrobiłbyś to później, czy w ogóle byś już tego nie chciał robić? Myślę, że bym to zrobił później. Z racji tego, że polski rynek, tak naprawdę venture capital, mogę powiedzieć, że się dopiero zaczyna. To się dopiero zaczyna. To jest odważna teza. Tak. To się dopiero zaczyna. Można powiedzieć, że takim symbolem może być właśnie powstanie OTB jako funduszu te 3 lata temu. To jest taki moment, kiedy ten rynek tak naprawdę jakby stał się... A z jakich powodów? Bo mamy więcej exitów, founderów, którzy pozamykali jakieś biznesy i dalej chcą inwestować. Co tutaj ma wpływ na to? Myślę, że mamy founderów dużo bardziej wyedukowanych. To znaczy mieliśmy taki moment, że jak po przystąpieniu w 2004 roku do Unii Europejskiej, pojawieniu się jakby tych pierwszych środków z Unii Europejskiej, powstały mechanizmy stymulacji innowacji. Z tym, że my jako gospodarka byliśmy na takim bardzo wczesnym etapie, w pewnym sensie automatyzacji procesów i informatyzacji procesów. Więc wszystko, co się działo wokół informatyki, automatyki, to były takie rzeczy usprawniające po prostu manualne rzeczy. Tak ja bym powiedział, że to była taka trochę digitalizacja procesów. A nie jeszcze przełomowe. A nie przełomowe rzeczy. Innowacji Znaczy one tak dalej. zwiększały efektywność przedsiębiorstw na tyle dużo, że nie to były rzeczy bardzo skomplikowane. I ta digitalizacja powodowała, że powstawało bardzo dużo software house'ów. No bo było dużo zleceń, wiadomo, prawo popytu, podaży. Pamiętam, były takie działania w ramach programu Innowacyjna Gospodarka stymulujące powstawanie innowacyjnych portali, ale również były takie działania, że na przykład B2B, że firmy mogły sobie zlecać jakieś automatyzacje procesów. I wszyscy mierzyli jako wskaźniki, ile firm się wsparło. A jak kiedyś toczyłem taką kreatywną dyskusję, że nie jest istotne to, ile firm się wsparło, że powstało ileś tam projektów, no powiedzmy sobie, nie wiem, do różnych rzeczy, ale które bardzo często nie były w ogóle jakby sukcesem komercyjnym, tak? Często się w takich różnych raportach te działania ocenia jako niedoskonałe. To ja znowu stawiam trochę kontrtezę, ale wtedy powstało dużo firm, które to wykonywało.
dużo software house'ów, które to wykonywało. No, czyli już budował się ekosystem jako taki. Czyli tak? już się budował ekosystem, budowały się firmy, które dzięki temu mogły zacząć pozyskiwać, z racji tego, że już miały pewną masę 20, 30, 50, 100 programistów, mogły zacząć pozyskiwać zlecenia z zagranicy. No i ta zagranica wymagała od nich oczywiście więcej niż te projekty unijne. A to już była wartość dobudowana do tego, co stało za I w ten lądem. sposób to się moim zdaniem zaczęło napędzać. No zresztą świetnym przykładem, jednym takim z wiodących innowatorów, szerzącym jakby promocję właśnie innowacyjności polskiej gospodarki jest Wiktor Schmidt z NetGuru, tak? No i jakby nie było, no jest to software house, który również wyrósł jakby na tym trendzie. No to co nam wtedy ci starsi koledzy, kiedy dowiadują się, jakie decyzje podejmujesz w wieku 30 lat, o tobie myślą? Młody głupi, zaraz się wywróci, to przecież nie ma doświadczeń w budowaniu. Wszyscy myśleli, że ja wymyślę jakiś biznes i będą mogli w niego zainwestować. Okej. Więc myślę, że dlatego miałem relatywnie łatwo z nimi rozmawiać, bo myśleli, że idę bardziej w tym kierunku. Rozumiem. A ja jednak pomyślałem, że fajnie by było jednak być tym inwestorem. No i popełniłem tego inwestora. Popełniłem wiele błędów. Absolutnie jakby na początku to było spray and pray, czyli inwestowanie bez żadnej polityki inwestycyjnej, bez żadnej strategii No, inwestycyjnej. come on, naprawdę? Tak, myślę, że to było takie trochę takie Intuicyjne bardziej? intuicyjne, Emocjonalne? bo ktoś się wydawał dobry, ktoś się wydawał fajny. Bo taką ktoś wcześniej pracował w korporacji, robił podobne rzeczy. Tak. Myślę, że taką przygodą bardzo pozytywną z tego okresu to była inwestycja w Maćka Kowalskiego, prezesa Stowarzyszenia Wolne Konopie i inwestycja w PHK, Polski Holding Konopny. Zresztą zakończony sukcesem, bo wyjściem do kanadyjskiej, notowanej w giełdzie w Kanadzie, w Toronto, Dutchman Organic. To w tamtych czasach, rok 2015, konopie, 460 hektarów, pamiętam, konopi przemysłowej. No aczkolwiek w tamtym momencie świadomość jakby społeczeństwa, ale również i organów ścigania była wyłącznie zupełnie pejoratywne, tak? Dokładnie. Więc myślę, że żaden doświadczony inwestor nie zdecydowałby się wtedy jakby zainwestować i powierzyć kapitał Maćkowi. A ty to zrobiłeś. A my to zrobiliśmy, bo myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz, żeby powiedzieć, że my, z racji tego, że inwestowanie i fundusz venture capital to nie są jednostki, to są zespoły, to są ludzie, to są teamy, tak? I wtedy pamiętam Wojtka Drewczyńskiego, który również jakby znalazł ten projekt. My stwierdziliśmy, że tak, jesteśmy z Pomorza, stoimy twarzą do morza, więc siłą rzeczy trochę plecami do Warszawy. No i stwierdziliśmy, że nie będziemy rywalizować na rynku, na którym jakby z definicji jesteśmy mniej konkurencyjni, tak? Czyli rynku Warszawy, Katowic, Krakowa. Więc postawiliśmy taką tezę, że być może znajdziemy młodych, zdolnych przedsiębiorców w Elblągu, w Słupsku, tak? W Bytowie. Czyli w miejscowościach, które są dużo mniejsze niż miasta wojewódzkie, ale wciąż tam się dzieje... Potencjałowe. Tak jest, ale wciąż tam się dzieje jakiś biznes, jakiś przemysł gdzieś został, tak? No i tak spotkaliśmy właśnie na jednym z takiej sesji, gdzie startupowcy opowiadali nam, co by chcieli zrobić właśnie w Elblągu Maćka Kowalskiego. Okej, ale poczekaj, bo tutaj kilka wątków jeszcze po drodze, czyli trochę z tą Warszawą flirtujesz wcześniej, ale mówisz o sobie, tak? I żyjesz tam, jesteś lokalnym patriotą. Jednak to Pomorze jest ważne dla Ciebie, istotne, czyli nie emigrujesz do Warszawy, nie budujesz stąd tutaj Ja stąd wyemigrowałem. No właśnie, dokładnie, Bo to tylko jest odwrotnie. Tak. To co Cię tam do tego morza ciągnie? Małżonka. Okej. Poznałem małżonkę na Mazurach. Biznesy biznesami, ale kobiety i jest. emocje i uczucia ponad wszystko. Poznałem małżonkę na Mazurach i żona powiedziała, że studiuje w Gdańsku wtedy, kończyła studia i absolutnie duże miasto, Warszawa nie. Świetnie. Za co jesteś dzisiaj wdzięczny. Dzisiaj jestem jej wdzięczny. Dobra. No to szapoba. I też to była odważna, rozumiem, decyzja, żeby tutaj jednak z centrum także tego inwestycyjnego... Ja miałem biuro mojej pierwszej spółki na Alejach Jerozolimskich 53 na skrzyżowaniu z Pankiewicza, także z widokiem na Pałac Kultury, Teatr Roma. Świetne miejsce i nagle Gdańsk. Tak. No tak.
I potem wspominasz jeszcze szybciutko też Wojtka Drewczyńskiego, czyli z tej fazy i momentu decyzji na tak, zakładam fundusz inwestycyjny. Za szybko trochę przeszliśmy do tego teamu, o którym wspominasz, że jest bardzo istotny i ważny. To powiedz nam jeszcze, proszę Cię słowo, jak się wtedy takich partnerów do takiego biznesu, szczególnie w tak młodym wieku, znajduje, jakie to są tam kompetencje i skille potrzebne, i jak Ty sobie tych współpracowników i partnerów biznesowych dobierasz? Znaczy to, co warto powiedzieć, że jakby Black Pearls kształtowało się jako fundusz przez wiele lat z początkowymi błędami każdego startupu, bo to jest startup. No tak. Fundusz jest też fundusz jest startupem. Też jest startupem i to jest takie po prostu przedsięwzięcie, które jest żywe, ma swoją tezę oczywiście, ma swoje objective, kluczowe wskaźniki efektywności. No i na początkowo ten biznes próbowałem zrobić trochę jak poprzednie biznesy, to znaczy się, że strukturę zespołu, że ja jestem prezesem, prawda, że ja zatrudniam, tak, nawet miałem asystentkę swego czasu, tak. Jak dobrze pamiętam, to chyba w największym momencie 20 osób pracowało w funduszu. Proszę. Absolutny przerost kosztów z bardzo dużym brakiem efektywności. Wtedy miałem taką przyjemność, że spotkałem na swojej drodze właśnie świętej pamięci Marcina Zagórskiego, którego udało mi się wtedy zaprosić, żeby kończąc przygodę w Amazonie, w tym centrum R&D, to był osoba doświadczona z racji tego, że wcześniej była CFO Iwona Software, firmy przyjętej przez Amazon, żeby mi trochę podradzał, jak zbudować tą organizację i pamiętam do dzisiaj, Marcin tak słuchał mnie i rysował, no i narysował i nazwaliśmy to Gwiazda Śmierci. To znaczy się wszystkie procesy, ludzie, wyzwania jakby trafiały po prostu do mnie. Czyli bardzo takie centrystyczny model zarządzania. No i wtedy postawiliśmy sobie wyzwanie, żeby tą Gwiazdę Śmierci jakby no po prostu pokonać. Żeby skończyć z forward managementem, żeby generalnie ludzie mogli być jakby odpowiedzialni sami za własne procesy, żeby mieli ten ownership i tak dalej. Bardzo dużo mi w tym momencie, bo to się zgrało w tym czasie, kiedy robiłem Kaufmana w latach 2017-2019 i to bardzo pomogło jakby zgranie tych dwóch elementów razem, czyli jakby doradztwo Marcina i Kaufman, bo z jednej strony pytałem, jak wyglądają firmy venture, takie dojrzałe, jak na przykład Andersen Horowitz, a z drugiej strony widziałem firmy, które zaczynały w Stanach, tak, czyli menadżerów, którzy dopiero zaczynali. No i jednocześnie widziałem, jak wygląda nasza organizacja. Czyli to jest fajne, co zapamiętuję, że przez te lata zmieniałeś tą strukturę i ten model zarządzania i postrzeganie go od wewnątrz, właśnie pod wpływem różnych impulsów czy wiedzy, doświadczeń, które zbierałeś. To nie było takie sztywne założenie, że tak jak tu dzisiaj zakładam, wpisuję do rejestru, tak będę funkcjonował przez kolejne lata. To, co mogę powiedzieć, jedyne, co jest u mnie pewne, to ciągła zmiana. Okej. Miałem w pewnym momencie taki nawyk, że jak mieliśmy biuro, no to z rozpoczęciem każdego roku zmienialiśmy układ biurek i miejsc, jak ludzie siedzą, po to, żeby zmienić jakby dynamikę procesów wewnątrz organizacji. I zresztą ta zmiana była zawsze ze mną, taka potrzeba jakby zmiany. Kiedyś byłem w swoim etapie gdzieś tam jakby uczenia się zarządzania zafascynowany jakby Kaizen. To znaczy się, że w momencie, kiedy coś już widzisz, że działa dobrze, no to poszukaj wciąż jeszcze Usprawnienia. I jakby myślę, że największym wyzwaniem w każdej organizacji to są te habits, te przyzwyczajenia. Tak? Robimy tak, bo tak robimy. Dlaczego przynajmniej nie mielibyśmy spróbować zrobić to inaczej? Wspominasz Wojtka Drewczyńskiego, super, ale po drodze pojawiają się kolejni partnerzy. Gdyby gdzieś tutaj ktoś oglądał nas teraz, kto myśli o założeniu funduszu inwestycyjnego i Ty z punktu widzenia założyciela możesz jakieś dobre rady dać, to kogo tam potrzebujemy w tym teamie, tak w minimalnym chociażby wymiarze, kto mógłby mieć wpływ istotny na powodzenie tego projektu? Znaczy, nie da się na to odpowiedzieć. Znaczy, każdy w zależności jakby od ludzi, od układu, ale ja mogę powiedzieć to, co mi przyświecało w moich biznesach początkowo, z tym, czym to, co wyniosłem od tej pracy u pana Antoniego.
to później dojrzałem, że zrozumiałem to hasło z herbu Gdańska, Nectemere Nectemide, czyli z jednej strony odważni, a z drugiej strony rozważni. Okej. I ja byłem zawsze z racji wieku tym odważnym i starałem się zawsze otoczyć tymi rozważnymi. Tak jak powiedziałem o świętej pamięci Marcinie, miałem też, znaczy do dzisiaj mam przyjemność pracować już w zasadzie 9 lat z Maćkiem Skurkiewiczem, czyli osobą, która wiele lat pracowała dla firmy Procom, była odpowiedzialna za kontakt z rynkiem publicznym, z giełdą. Siła spokoju, jak widzę tego dżentelmena po prostu. I takie przekonanie, że on rzeczywiście jest tym rozważnym zawsze. Tak, no Maciej tworzył Sopocki Dom Maklerski, to jest człowiek instytucja, niski numer, jeżeli chodzi o licencję maklera, tak, widzący jakby całą przygodę Procomu przez 12 lat na giełdzie, tak. No i jak taka osoba dołącza do zespołu, no to daje pewną inną perspektywę, tak. Ja mam taką perspektywę, że idę do przodu, kreuję, nie boję się wymyślać jakby nowego spojrzenia, a jednocześnie ktoś mi mówi, że historycznie ktoś próbował, tak, że rynek reaguje tak, to jest bardzo cenne. Hola, hola Marcinie, popatrz na to z innej perspektywy jeszcze. I nawet ja bym powiedział tak, że z punktu widzenia takiej osoby to jest to o tyle istotne, że nawet gdy to nie wpływa na zmianę decyzji, to wpływa na świadomość i może szersze patrzenie po prostu na otoczenie. No, to tak jak z wychowywaniem dzieci. Cały czas sobie powtarzamy z żoną, że może czasem córka nie słucha tego, co mówimy, ale to słyszy, więc kiedy to trafi na podatny grunt Czy ja się, w przyszłości? Tomasz, zgadzam, że rodzice, że dzieci są bardzo słabe w słuchaniu ojców. Ja jestem ojcem 3 dzieci. Są bardzo słabe w słuchaniu ojców, ale bardzo dobre w ich naśladowaniu. Okej. O, świetnie, że o tym mówisz. Skąd bierze się kapitał na tego typu inicjatywy? No bo wychodzisz z pewnymi exitami i kapitałem, który możesz zainwestować, no ale to chyba mało, prawda, żeby robić duże rzeczy, więc jak to... Początkowy kapitał był jako od strony prywatnej, to był w zasadzie jakby mój kapitał. Później był dołączony kapitał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To były takie jedno z ostatnich fal, to chyba ostatni konkurs, był taki działanie 3.1, że trzeba było tam spełnić pewne wskaźniki. Musieliśmy zainwestować w 20 przedsiębiorców po 500 000 złotych. PARP to finansował w 90%, 10% trzeba było wyłożyć swoich, plus jakby jeszcze na koszty tam jakby obsługi VAT-u, etc. Tak? To w ogóle, jak mówię, początki rynku takiego w ogóle myślenia o budowaniu rynku venture capital w Polsce i myślę, że to działanie per saldo wyedukowało szereg menadżerów. Z racji ja pamiętam słowa Marcina Hejki, który powtarzał, że prezes Intel Capital w tamtych czasach policzył, że około $25 milionów kosztuje wyedukowanie zarządzającego funduszem Venture Capital na podstawie jego błędnych decyzji inwestycyjnych. Okej. I teraz sobie trzeba wyobrazić, że gdzieś ten kapitał na te decyzje błędne i nauczanie się, no ktoś musiał wyłożyć. W tym wypadku wyłożyło to państwo poprzez agencję, no bo jednak ta doza ryzyka była większa, aniżeli tylko prywatny kapitał. Proszę pamiętać o tym, że Tomasz, że w tamtych czasach jakby rynek nieruchomości był atrakcyjny, tak? Dużo bardziej, nawet polska giełda była dużo bardziej atrakcyjna, więc jakby prywatni polscy przedsiębiorcy nie byli zainteresowani inwestowaniem projektów zalążkowych na dużym ryzyku. To w ogóle to dzisiaj jest z tym wielkie wyzwanie. Więc jakby wtedy te instytucje wsparcia rozwoju gospodarczego publiczne jakby spełniły swoją rolę. Czy to mówimy o PARP-ie, czy to mówimy o NCBR-ze, to były instytucje, które wtedy jakby wspierały. Od kilku lat działa Polski Fundusz Rozwoju Venture, który również pełni taką funkcję już w sposób bardziej profesjonalny, bo tak jak my jako menadżerowie się profesjonalizowaliśmy na tym rynku, tak samo instytucje publiczne się profesjonalizowały. Ja widziałem 3 cykle profesjonalizacji tego, powiedzmy, publicznego systemu to wspierania. ciekawe, czyli jak te cykle byś nazwał? Czyli PARP. Instytucjami po prostu. Ale też jakby systemem, sposobem podejścia. Czyli generalnie procedura konkursowa. Można by tak w dużym mierze określić, że czym więcej zrobisz za mniej, tym więcej możesz wygrać. Tym bardziej możesz wygrać. No, co się wydaje irracjonalnym podejściem de facto, prawda? Drugim podejściem było NCBR, czyli idea zbudowania polskiej JOZMy, czyli pierwowzoru izraelskiego programu, czyli stymulowanie jakby projektów R&D na bardzo wczesnym etapie, ale już potem wiedzieliśmy, że projekty R&D
nie mając w ekosystemie tak naprawdę funduszy growth, które są w stanie budować skalę i rozwijać, no to jest jakby zasianie projektów, które ktoś przejmie z zagranicy, a nie polski ekosystem. I to była taka kolejna próba, zresztą z próbą zrozumienia się, jak należy w ogóle ocenić, czy projekt dowiózł R&D, tak. czy nie dowiózł R&D. No ja zawsze zadaję takie pytanie, jak rozmawiam z naukowcami, no, czy wynik badania może być negatywny? No, wynik badania Zawsze jakiś jest, Tak. ale czy on jest negatywny? No nie jest negatywny. On po prostu, czyli jeżeli prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, to my nie wiemy a priori, jaki będzie ich wynik. Może być wynik, który mówi, że się nie da tego komercjalizować, prawda? Instytucje publiczne chyba nie były na to wtedy przygotowane, że te projekty nie będą osiągały sukcesów wszystkie. Wielu przedsiębiorców płaci do tego frycowe do tego czasu z tamtego rozdziału. Tak, słyszałem na ten temat dużo. I trzecia fala, czyli już zbudowanie profesjonalnej instytucji rozwoju, instytucji finansowej rozwoju, tak? Czyli DFI-a w postaci PFR i PFR Venture, czyli wspierania z jednej strony jakby rozwoju jakby dużych firm, przedsiębiorców, a z drugiej strony rynku private equity i venture capital. I ten trzeci etap to już jest taki satysfakcjonujący etap, czy będziemy mieć kolejne? To jest, myślę, że etap, który powinniśmy nieustannie wzmacniać, Okej. dołączać do tego kolejnych jakby graczy. Czyli będzie 3A, 3B, 3C albo Tak uważam. To jest jakby już budowanie jakby dojrzałości organizacji i instytucji, ale to już jest profesjonalny sposób podejścia, tak jak robią to wszędzie na świecie. Okay. Blackbirds w ramach funduszu koncentrujecie się na młodych spółkach, głównie projektach w obszarze technologii. Myślę, że ważną rzeczą, którą muszę powiedzieć, to jest, Tomasz, to, że Blackbirds po 10 latach w pewnym sensie jakby się przeobraził, przeszedł pewien jakby No tak, a to już uprzedzasz moje kolejne pytania. Wróćmy jeszcze do tej technologii. Dlaczego akurat stawiasz na taką specjalizację sektorową? Tak? Bo to też nie musi być wcale oczywiste. Dlatego, że sam tej technologii wcześniej liznąłeś w dużym stopniu? Raz, że technologii liznąłem wcześniej, ale myślę, że przede wszystkim wydaje się, że w tej szerokości i długości geograficznej budowanie przedsięwzięć, które są B2B, czyli rozwiązaniami dla przedsiębiorców, tworzonymi przez przedsiębiorców, mają największą szansę komercjalizacji. No, bo wymyślmy sobie duże konsumerskie brandy, które powstały w tej geografii. Nie jest ich wiele. No prawda? tak. Nie jest ich wiele. Ja zawsze powtarzam, jeżeli spotykam ludzi, to mówię, że my mamy bardzo świetnych project managerów i bardzo niewielu dobrych product ownerów. To znaczy się, że tworzenie produktu i sprzedanie produktu dalej jest wciąż u nas dużym wyzwaniem. Trudniejsze niż zarządzanie nim Dokładnie. na późniejszym etapie rozwoju. Dokładnie. A jeżeli jeszcze sobie popatrzymy na tym, że tworzymy ten produkt konsumerski, tak, czyli do klienta indywidualnego, no to jest zupełnie jeszcze inne podejście, tak? Więc, no i też inny kapitał. Bo to też trzeba jakby mieć tą świadomość, że tworzenie, jakby inwestowanie na wczesnym etapie w biznesy technologiczne daje tą możliwość, że one być może na początku nie będą aż tak kapitałochłonne, bo nie potrzebują jeszcze tego komponentu komercjalizacji. One potrzebują tylko pewnego zbudowania MVP i udowodnienia, że ta technologia działa i ta technologia się jakby sprawdza, tak? A teraz czy ona jest skalowalna, no to już może jest zadanie dla kolejnych inwestorów, kolejnych jakby gdzieś tam finansujących ten rozwój. Więc no stąd ta teza, tak? To znaczy się, że siły, zasoby, że tak powiem sentyment geografii, no i umiejętności lokalnych talentów. No to nie może teraz tego pytania zabraknąć, bo wiesz, oglądają nas przedsiębiorcy, którzy być może będą chcieli zwiększać siłę rażenia, rozmawiać z inwestorami. Ty na pewno wraz z zespołem wypracowałeś sobie jakąś swoją uniwersalną, unikalną receptę na to, by znajdować dobre projekty, dobrze rokujące przedsięwzięcia. Możesz się tutaj podzielić z nami tą receptą waszą właśnie Przede wszystkim my nie znajdujemy dobrych projektów, tylko znajdujemy świetnych ludzi. Okej. To znaczy my stawiamy na A-playerów i zawsze mam taką dyskusję w zespole, czy to jest A-player i pytanie, które jakby
odkrywa prawdę, jest, czy ty, Tomasz, czy ja, Marcin, będę chciał z tym przedsiębiorcą pracować następne 10 lat i czy bym rzucił pracę w funduszu na rzecz pracy z tym przedsiębiorcą. Wow, odważne, ale takie naprawdę głębokie. I to jakby tak naprawdę nam jakby pokazuje, czy to jest to miejsce, tak? Bo my jako fundusz wiążemy się, Tomasz, tak jak z Authentic, prawda? 8 lat. Myślę, że jeszcze kilka lat intensywnej pracy, budowania wzrostu przed nami. I też długo randkowaliśmy, zanim Dokładnie. tak naprawdę nawiązaliśmy tą relację. Nie wiem, czy pamiętasz, w momencie, kiedy decydowaliśmy się na inwestycje, to opowiedziałem Wam historię notabene z Kaufmana, gdzie mówiłem, że spotkałem founder Circle Capital, które zainwestowało w DocuSign, które wtedy już te 8 lat temu było od 14 lat inwestorem w DocuSign. Tak? Czyli głównym jakby konkurencie globalnym. I to pokazywało, że ta inwestycja jest bardzo długoterminowa. I tak samo my patrzymy teraz w momencie, kiedy wybieramy przedsiębiorców, z którymi chcemy pracować, ponieważ my jesteśmy inwestorem na bardzo wczesnym etapie, inwestujemy w zasadzie na początku, jesteśmy pierwszym inwestorem bardzo często. Naszą ambicją jest być pierwszym i ostatnim, to znaczy się, że zainwestować, dokładać ewentualnie, jeżeli jest potrzebny kapitał i po prostu Wychodzić w dobrym momencie. Wychodzić w momencie, kiedy jest faktyczny exit i ten founder również jakby uczestniczy w tym exicie. Okej. I taka jest nasza rola i tak na siebie patrzymy, więc my patrzymy na tą przygodę naprawdę z pasją i długoterminowo. Tak? To co musi mieć, jakie cechy, jakie umiejętności czy doświadczenia ten e-player, zawodnik, który zakłada biznes i przychodzi do Was z prośbą o dołączenie? Musi przede wszystkim mieć wiedzę odnośnie swojej branży. Musi być swego rodzaju ekspertem. Teraz bardzo dużo zwracamy się w kierunku technologii dual use, czyli technologii podwójnego zastosowania. Jest taki trend w Stanach Zjednoczonych, który zapoczątkował Andreessen Horowitz, tak? Który mówi o tym, żeby wspierać przedsiębiorców z nietradycyjnych segmentów, czyli na przykład z bezpieczeństwa, którzy przeszli z sektora government do sektora prywatnego, którzy mają pewną specyficzną wiedzę poruszania się na przykład po Waszyngtonie, tak? I potrafią stworzyć wielkie firmy. Kiedyś Dolina Krzemowa reagowała wręcz z uśmiechem na twarzy, kiedy mówiło się, że ktoś chce założyć biznes i oprzeć jego przychody na bazie kontraktów rządowych. No tak. Nie? No przecież kompletny absurd. No ale no dzisiaj mamy tak, Palantir, SpaceX, Anduril, gigantyczne setki miliardów dolarów warte przedsięwzięcia, które oparte są w 90% na przychodach z sektora rządowego. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Elon Musk właśnie wymyślał SpaceX i te pierwsze 3 rakiety się rozwaliły, to wszyscy wróżyli, że już tego biznesu nie ma. No ale jednak bez kontraktu rządowego nikt by nie finansował takiej przełomowej technologii, czyli rakiety, która leci, wynosi i wraca, tak? I jakby efektywnie, kosztowo zmieniła w ogóle model biznesowy, tak? Jakby branży wysyłania satelit i sprzętów w przestrzeń kosmiczną. Więc jakby no my patrzymy, że ten przedsiębiorca powinien mieć pewną specyficzną wiedzę. Dzisiaj być może z sektora bezpieczeństwa, być może z sektora okołorządowego, tak? Drugą cechą jest to, że ten przedsiębiorca powinien mieć swego rodzaju głód Sukcesu? Różnie to można mówić, czy sukces. Myślę, że sukces Pytanie, co jest sukcesem. Dokładnie, dokładnie. My patrzymy teraz z wielką uwagą na przedsiębiorców, na talenty, które mają głód zbudowania technologii, która ma znaczenie. Która ma znaczenie na autonomię technologiczną Europy, która ma znaczenie i się przełoży przez tą autonomię technologiczną Europy na bezpieczeństwo Europy, która zbuduje pewną przewagę technologiczną odporności państwa, technologię, która no w pewnym sensie będzie pomagała nam wszystkim jako obywatelom Europy spać spokojnie i nie obawiać się zagrożeń, z którymi się dzisiaj mierzymy, a te zagrożenia są wielopoziomowe, tak? Nie mówię już w sensu stricte wojna, ale to są wielopoziomowe, to są na przykład łańcuchy dostaw, tak?
To są wyzwania związane z terroryzmem, tak? Z cyberbezpieczeństwem. I patrzymy na to, że przedsiębiorcy, którzy czują głód zrobienia czegoś naprawdę wielkiego, czegoś wyjątkowego, nie tylko głód ekonomiczny, tak? Jakby zarobienia pieniędzy, tworzą technologie i rozwiązania, które jakby naprawdę mogą osiągnąć. To jak tą motywację rozpoznać? Bo wiesz, no, czasem łatwo ją po prostu wyczytać z biznesplanu, czy z jakiegoś modelu Lean Canvas, cokolwiek. Ale jak sprawdzić i zweryfikować te prawdziwe umiejętności i skille foundera, że on rzeczywiście to zrobi, że nie zabraknie mu tego głodu i energii wtedy, kiedy szczególnie przyjdą trudne momenty? Wszyscy mamy lepsze i gorsze chwile i wszyscy mamy momenty jakby załamania. Najważniejszą rzeczą jest tak, żeby ten założyciel, ten przedsiębiorca potrafił pytać, poszukiwać, był otwarty na wiedzę zewnętrzną, potrafił zatrudniać lepszych od siebie. Ja to zawsze powtarzam. I w momencie, kiedy ja widzę, jak robimy due diligence i mówimy, że na przykład widać, że brakuje Wam CFO, tak? Co Wy o tym myślicie? Tak? I widzę z drugiej strony, że ten founder mówi, kurczę, faktycznie, nie? No to mówię, no to zaproponuj, tak? Może kogoś masz w swoim networku, tak? I może kogoś jakby... Jesteś takim trochę panem Antoni dla tych swoich przedsiębiorców w portfelu? Myślę, że trochę tak. Myślę, że trochę tak. My na przykład, naszą ambicją jest zrobić, żeby przedsiębiorca któregoś dnia był naszym inwestorem. No, to jest super wyzwanie. Jeżeli ktoś się nas pyta, jaki my mamy cel, jaki przyświeca funduszowi, no to my mówimy, że chcemy z przedsiębiorców, w których inwestujemy, robić inwestorów, którzy będą inwestowali w nasz fundusz. No bo to jest miara sukcesu. To prawda, no fajnie to jest pomyślane. To jest miara sukcesu i wydaje nam się, no mamy taką przyjemność, że już kilku przedsiębiorców, w których zainwestowaliśmy, są inwestorami u nas, którzy dokonali exitu i to nie ma nic, że tak powiem, bardziej cennego niż to, że przedsiębiorca, w którego zainwestowaliśmy, staje się inwestorem u Ciebie w funduszu, znaczy, że wierzy ponownie Tobie, ufa Tobie i chce pomagać kolejnym. To podsumujmy te 10 lat funkcjonowania Blackpearls, zanim zaczniemy mówić o kolejnych rozdziałach. Z których tam przedsięwzięć, inicjatyw, projektów, exitów jesteś szczególnie zadowolony? Ja myślę, że jestem bardzo zadowolony z tego, jaki zbudowaliśmy ekosystem wokół Blackpearls. Mieliśmy w tym roku takie dziesięciolecie, podsumowanie i udało się zaprosić wszystkich, którzy pracowali w Blackpearls. I to naprawdę, powiem szczerze, jest miłe, kiedy przychodzą ludzie, którzy byli z Tobą, tworzyli z różnych powodów, bardzo często życiowych, samodzielnych decyzji, postanowili pójść inną drogą, a Ty potrafiłeś jakby tą przygodę zakończyć w taki sposób, że oni wciąż chcą przychodzić do Ciebie po tych 10 latach, 5 latach, 4 latach i mieć z Tobą kontakt i budować z Tobą dalej relacje. Tak? Nie ma żadnego wstydu, nie ma popalonych mostów, tak? To bardzo, za każdym razem historie, w momencie, kiedy na przykład odchodzi partner z funduszu, odchodzi dyrektor inwestycyjny, to są zawsze jakby historie. Miałem historię w swoim życiu tak, że jeden z kluczowych dyrektorów inwestycyjnych założył własny fundusz, prawda? No i super, bardzo, bardzo się z tego cieszymy, niech osiąga sukcesy, niech będzie. Inny dyrektor inwestycyjny pracuje w innym funduszu, tak? Partner odszedł i założył własny biznes, który prowadzi z sukcesem, który teraz będzie wprowadzał również na giełdę, tak? I jakby umiejętność zrozumienia tego, że ktoś na jakimś etapie swojego życia chce iść trochę inną drogą, tak? Trochę inaczej, ale jednocześnie dalej sobie pomagać i wspierać jest jakby moim zdaniem czymś wyjątkowym. Ludzie zawsze będą, że tak powiem, poszukiwać najlepszego miejsca dla siebie. Czasem to jest to miejsce, w którym Ty jesteś, a czasem jest to inne miejsce. Trzeba to umieć w pewnym sensie uszanować i zbudować. To nie jest łatwe, tak? Sam popełniłem wiele błędów, musiałem potem te błędy naprawiać. Nie bać się do nich, przyznać się do tych błędów, że się je popełniło. To wymaga zawsze też czasu i refleksji, ale uważam, że nigdy nie jest za późno, żeby taki błąd gdzieś tam naprawić i zbudować tą relację. I naprawdę jak teraz mieliśmy to dziesięciolecie i ci wszyscy ludzie przyszli, no to naprawdę serce się cieszy, serce się raduje. Jak jeden z pierwszych prywatnych inwestorów również przychodzi na salę zewnętrznych, tak?
który jest z nami od wielu, wielu lat, Maciej Grabski, to też człowiekowi się raduje to serce, że od początku ktoś jest, wierzy, jest zadowolony. To tylko świadczy moim zdaniem jakby o tym, że no budujesz coś, co ma znaczenie. Sukcesów nie brakowało. Uważni czytelnicy, widzowie mogą je bez problemu znaleźć w sieci. A te trudne momenty, o których wspominasz, tak? No bo nie zawsze wasze tutaj analizy i oceny prowadzą do wyłącznie pozytywnych rezultatów. Po drodze trochę zainwestowanego kapitału własnego, także właśnie inwestorów. Jakie emocje wtedy towarzyszą, kiedy się coś nie udaje? Czy możesz podać przykład takiej historii, która rzeczywiście nie skończyła się pozytywnie mimo najszczerszych chęci? Ja myślę, że trochę jeszcze szerzej opowiem. Ja myślę, że rynek venture capital jest przeidealizowany. Mianowicie bardzo często... różowy taki? Tak. Generalnie w prasie powszechnej, w mediach powszechnych najlepiej się sprzedaje negatywna informacja, jakaś taka negatywna sensacja. Tak? Ktoś kogoś przejechał, zabił, że tak powiem, komuś się nie udało, do kogoś gdzieś tam jakieś służby weszły. To są takie newsy, które się sprzedają. A venture capital przyjęło się tak, że informacjami, które się sprzedaje, to jest ktoś zebrał rundę inwestycyjną. Czyli mówi się tylko o sukcesie. Ktoś zrobił exit, prawda? Ktoś zebrał fundusz inwestycyjny. Ale w ogóle się nie mówi... I to jakby zauważyłem taką korelację, że inaczej jest w świecie takim ogólnym, więc my mamy pewien błąd poznawczy. To znaczy się, że obserwujemy, że ten rynek venture jest świetny. Ci inwestorzy to są super bogaci ludzie, No tak, którzy już nic nie muszą robić. Tak, bo nie słyszymy o tych trudnych momentach. Bycie general partnerem funduszu venture capital to jest ciężka praca. Ja przede wszystkim mówię, że ja dostaję czyjeś ciężko zarobione pieniądze. Bardzo często przedsiębiorców, którzy przez 20-30 lat dorabiali się tych pieniędzy ciężką pracą, płacąc podatki, odprowadzając jakby do Skarbu Państwa, oszczędzając, odmawiając sobie, no postanowili teraz gdzieś te pieniądze powierzyć komuś. I ja mam tą odpowiedzialność na sobie, żeby te pieniądze odpowiednio uszanować, zabezpieczyć przed kradzieżą, tak? Przed jakby jakimś zdefraudowaniem, no i najlepiej z sukcesem pomnożyć. Więc to jest odpowiedzialność. Ja często teraz tłumaczę spółkom portfelowym, że publikowanie informacji, że zebrałem 15-12 milionów, jaki to ma sens od strony ekonomii? No bo twoi partnerzy biznesowi mówią, że no dobra, ma pieniądze, no to te licencje, te dyskaunty można wycofać powoli. No Twoi pracownicy mówią, że no, są pieniądze, no to teraz już, którzy pracowaliśmy taniej, to teraz trzeba więcej, tak? Twoja konkurencja wie, kto ciebie wspiera. Zawsze zadaję sobie pytanie, do czego to ma doprowadzić? Do czego to ma doprowadzać i co to ma w ogóle pokazać i komu ma to służyć de facto. I oczywiście w momencie, kiedy widzimy, że ktoś walczy o jakiś przetarg, ktoś próbuje zaistnieć w jakimś gronie, no to wtedy taka publikacja ma znaczenie. No bo mówimy o tym, że ten przedsiębiorca ma pewną stabilność finansową, pewne bezpieczeństwo, prawda? Jest w stanie, tak jak na przykład Authentii, pracować w sektorze bankowym, tak? Gdzie jednak wymagania są na wyższym poziomie. To wtedy uważam... Zrobić coś inaczej, zrobić coś więcej. Ale zawsze to powinno służyć nie temu, że robimy pozytywną informację na zewnątrz, tylko osiągamy pewne cele biznesowe. No i teraz a propos najtrudniejszych rzeczy, które mnie spotkały, bo to myślę, że na pewno wszystkich też zainteresuje, jak wygląda takie życie inwestora. Miałem taką historię w spółce, gdzie musiałem rano zwolnić 20 parę osób do południa i później pojechać na południe Polski i po południu zwolnić 20 parę osób, a 20 paru osobom zaproponować dużo niższe wynagrodzenia w tej samej spółce. I obok mnie musiałem, że tak powiem, poprosić założyciela, prezesa, żeby to robił ze mną. On to powinien zrobić. Nie był mentalnie gotowy w stanie, żeby się z tym zmierzyć. Musieliśmy jakby robić to wspólnie. No i miałem taką rolę, że no, zły inwestor, przecież tak było dobrze. No jednak to ten założyciel nie dopilnował jakby odpowiedniego poziomu płynności tej spółki.
No ale tak była potrzeba. Taka była potrzeba. Znaczy, doszliście już do ściany, no już wiedzieliście, że nie ma innego lepszego scenariusza, tak? Podejmowanie jakby decyzji w sytuacjach kryzysowych, czyli to są powinny, done is better than perfect, jak ja to mówię, jest jakby kluczowe, moim zdaniem, ponieważ jakby bycie przedsiębiorcą to jest po prostu nieustanny rollercoaster. Bardzo dobrze, jeżeli jest trend wzrostowy, tak? Ale zawsze będzie up and down. Przyjdzie ten moment. Ale tak. zawsze jest up and down. I umiejętność, żeby ten down jakby zatrzymać i w momencie powiedzieć sobie, że jest jakby super kluczowy. Wydaje mi się, że mam pewną umiejętność wychwytywania takich momentów, w których gdzieś te spółki skręcają i są w tym dołku i staram się zawsze te spółki wypchnąć jak najszybciej do góry. Często to niestety są bardzo trudne decyzje, z racji tego, że założyciele przywiązują się emocjonalnie do zespołów, przywiązują się emocjonalnie do współpracowników. Trzeba mieć też jakby duże poczucie empatii, że po drugiej stronie to są rodziny, prawda? No, ktoś jest mężem, ktoś jest ojcem, ktoś utrzymuje rodzinę. A ty masz taką empatię? Powinieneś ją w ogóle mieć? Czy ona ci jest potrzebna, skoro działasz jako inwestor? Mam i myślę, że mam ją bardzo silną i uważam, że jakby to bardzo dużo pomaga i ja zawsze jak w takich sytuacjach kryzysowych, tak jak wtedy tłumaczyłem pracownikom, mówię, my po prostu was nie chcemy dalej oszukiwać. My was przepraszamy, popełniliśmy błąd, tak? My was oszukujemy, to się nie skończy dobrze, tak? Teraz musimy my siebie ratować i obiecujemy, że kiedyś, jak nam się uda, no to jeszcze wrócimy spłacić ten dług wdzięczności, tak? No bo ja znowu patrząc na będąc pracownikiem kiedyś właśnie młodym, nie chciałbym pracować 3 miesiące za darmo i wierzyć, że mi ktoś zapłaci, gdzie potem okaże się, że jest bankructwo i tak mi nie zapłaci. Czy nie jest lepszym powiedzenie, że posłuchaj, no musimy się tu i teraz rozstać, tak? Szukaj szybko sobie jakiegoś zajęcia, bo musisz zapewnić płynność swojej rodzinie. To jest moim zdaniem poczucie empatii, a nie jakby brnięcie i oszukiwanie i zaklinanie rzeczywistości. Jakby podejście do tego, że tak naprawdę możemy doprowadzić do większej sytuacji kryzysowej u kogoś, jakby no po prostu budując fikcję. Obciążając go jeszcze większym bagażem problemów, które mogą w konsekwencji wyniknąć potem. Dokładnie. Ale ta historia, te 20 osób, które się zgodziło na redukcje kluczowych, na duże redukcje, stało się potem członkami ESOP-u, czyli opcji pracowniczych w tej spółce, a ta spółka wyszła z sukcesem nam w portfelu, bo sprzedaliśmy ją do dużej korporacji międzynarodowej i ci pracownicy dotrzymali ten ESOP w gotówce i byli bardzo szczęśliwi. Firma się podniosła, odbudowała się, prezes odrobił lekcje z efektywności zarządzania i patrzenia. Tam było bardzo fajne spostrzeżenie, które później wziąłem zarówno ja, jak i oczywiście prezes, mianowicie, że nie stawiamy na klientów, którzy płacą najwięcej, tu i teraz, bo na przykład ich biznes się kończy i za wszelką cenę chcą zamówić jakieś usługi, żeby być inni, tylko stawiamy na klientów, którzy dopiero zaczynają i rosną i ich rynek rośnie i są perspektywiczni. Mogą zapłacić mniej, ale jakby oni będą rośli, to i mój biznes będzie rósł. To takie trochę inne podejście do budowania, że się nie liczą przychody tu i teraz, tylko się liczą trochę przychody długoterminowo. I to moim zdaniem bardzo cenna lekcja w ogóle dla przedsiębiorców. Tak? Jeżeli możesz sprzedawać, to sprzedawaj tym, którzy się rozwijają, nawet taniej, bo jeżeli oni będą się rozwijali, to i Twoje przedsiębiorstwo się będzie rozwijało. Nieważne, czy robisz B2B, czy SaaS biznes, czy masz po prostu produkt online'owy, nawet jeżeli sprzedajesz usługi rezerwacji, czegokolwiek, tak, to lepiej jest sprzedać przedsiębiorcy, który zaczyna i jest na fali wzrostowej, niż przedsiębiorcy, który szuka za siłę optymalizacji, bo już jego biznes nie do końca dobrze funkcjonuje. No bo to generuje na Twój biznes potem większe ryzyko. No, super rekomendacja. Mija 10 lat, zakładasz Balnord, to ja mam takie przekonanie, że to jest trochę taki Blackbirds, ale w wersji 2.0, bo właściwie tego pierwszego funduszu to tak technicznie to się nie da zamknąć, póki on inwestuje w inne spółki, prawda? Oczywiście mamy cały portfel i mamy i zarządzamy i opiekujemy się tymi spółkami, tak jak właśnie Authenty. Z tym, że historia w Blackbirds potoczyła się w ten sposób, że jak tu już wymieniałem w audycji,
Niestety los chciał, że zabrał nam świętej pamięci Marcina Zagórskiego, więc nie było mi dane zbudować w ramach funduszu Black Pearls prawdziwego partnershipu. Czyli takiego układu, w którym jest kilku partnerów, którzy odpowiadają za rozwój organizacji. Tak naprawdę w Black Pearls byłem solo GP, czyli indywidualnym general partnerem, z ludźmi, którzy ze mną współpracowali, z którymi budowałem relacje, z którymi stworzyłem jakby tą organizację. No aczkolwiek jakby ten bagaż, że byłem z jednej strony jakby GP-sem i LP-sem, no powodował, że ciężko było zbudować jakby pewien taki układ partnerski. To są bardzo skomplikowane wyliczenia, kto i kiedy włożył kapitał, jak włożył kapitał. To było trudne. I na Kaufmanie zrozumiałem, że bardzo bym chciał zbudować kiedyś equal partnership. To mi dało, że to była taka największa lekcja, jaką wyniosłem z Kaufmana, że chciałbym zbudować ten equal partnership. Na Kaufmana mnie namówiła zresztą Ewa Trades, super dziewczyna, dzisiaj pracująca w AWS-ie, matka fantastycznych 3 córek, za co jej bardzo dziękuję, bo to była taka pierwsza osoba pochodzenia polskiego, która w ogóle zrobiła Kaufmana i ona mnie tam właśnie pchnęła. I z Ewą też próbowaliśmy zbudować partnership, no ale wtedy właśnie niestety jakby los za mną zabrał Marcina, no i Ewa jakby poszła do AWS-a, ja zostałem sam. No i po tym Kaufmanie zrozumiałem, że bardzo bym chciał ten equal partnership zbudować. I są dwie drogi. Szukasz kogoś z zewnątrz lub sam idziesz do kogoś, ewentualnie dajesz przestrzeń do zbudowania tego partnershipu ludziom wewnątrz organizacji. Których już znasz. Których już masz na pokładzie. Tak? Ja stwierdziłem, że zaryzykuję tą drugą stronę i zbudowałem przestrzeń podejmowania samodzielnych decyzji w ramach Black Pearls. Ze mną pracuje 9 lat w Black Pearls Alek Dobrzyniecki, świetny chłopak po LSI, udało się ściągnąć, to jest jedno z moich w ogóle modus operandi. Staram się świetne talenty, polskie talenty nawracać do kraju. I Alek pracując... Czy zatrzymywać im wizę, zabierać im paszporty i powiedzieć, Tak tutaj jest. w kraju możemy robić duże rzeczy, nie musisz tego robić za granicą. Tak jest, tak jest. Uważam, że to jest takie no, coś ponad, co stoi poza jakby po prostu interesem ekonomicznym za mną, że staram się, że naprawdę można zrobić świetne rzeczy tutaj w kraju. Oczywiście wyedukować się, zbudować network międzynarodowy, tak? Ale można to budować tutaj. Nie trzeba koniecznie wyjeżdżać za granicę i wspierać rozwój tego polskiego złotego wieku. Tak? Zresztą moim hasłem takim przewodnim jest Invest from Poland, nie Invest in Poland. No właśnie, bo o Barnard VC czytamy High Conviction and First Check Investor Backing Founders from Poland and Baltics, czyli jak to tłumaczyć to hasło? No właśnie. My jesteśmy funduszem, który inwestuje na początku, jest pierwszym inwestorem. Możemy zainwestować od 500 000 euro do 2 milionów jako ten pierwszy ticket inwestycyjny euro, a nawet do 7 milionów euro. To znaczy się, że jeżeli my zrozumieliśmy, to jest taki lesson learned wyciągnięte z Black Pearls, że kluczowe jest posiadanie jakby kieszonki inwestycyjnej na follow-on, inwestycje, które pomagają rozwijać Czyli się na przedsiębiorstwu. Na kontynuację Mhm. rozwoju, no bo jeżeli jakby znajdujesz świetnego przedsiębiorcę, tego A-playera, i jeżeli widzisz, że ta jego technologia ma sens, to dlaczego on ma iść i brać kapitał od innych, a nie od Ciebie? Czyli to super założenie. Drugie to takie właśnie, że już nie tylko, bo jak czytamy Baltics, czyli nie tylko z Polski. Dokładnie. Już w ramach Black Pearls 60% inwestycji mamy inwestycje zagraniczne. I w ramach Black Pearls zaczynaliśmy inwestować, jedną z pierwszych inwestycji zagranicznych była inwestycja w Winsli w 2017 roku, estońska spółka. I zauważyliśmy, że generalnie kraje bałtyckie bardzo dobrze rezonują, jeżeli chodzi o tych A-playerów. Tam są ludzie, którzy są zdeterminowani. Być może to, co kiedyś powiedział, że jak dobrze pamiętam, Bartek Gola, że polski rynek jest relatywnie duży, więc przedsiębiorcy często zapominają o rynku międzynarodowym, skupiają się na rynku polskim, tak? A powinni jakby act local, think global. Znowu w Skandynawii no te rynki są bardzo małe, więc z definicji, jeżeli tworzą przedsiębiorstwa i projekty, no to od razu myślą o globalnym rynku, no bo
po prostu tylko wtedy są w stanie zbudować skalę, tak? No, czego przykładem jest świetnie rozwój estońskiego rynku venture capital, gdzie per capita to jest w tej chwili najwyżej na świecie, tak? Jak dobrze pamiętam. No i trzeci punkt, czyli właśnie w tym modelu partnerskim, gdybyś tą myśl jeszcze dokończył, bo przerwałem Ci, czyli Alek Dobrzyniewski i Tak. tego właśnie, jak inaczej teraz Wasz fundusz działa i dlaczego to ma sens dla Dokładnie. Ciebie. No i z Alkiem mam tą przyjemność, że współpracuję 9 lat. Po Kaufmanie zdecydowałem się zrobić tą przestrzeń, że osoby pracujące w zespole mogą podejmować samodzielnie decyzje inwestycyjne. Ja się staram w nie nie ingerować. No i pamiętam, ja pracowałem nad jakimś exitem, a nie miałem czasu po prostu zająć się jakąś tam nową inwestycją. No i wtedy Alek przyszedł, że ma taki projekt Nordigen na Łotwie. Notabene właśnie a propos Bałtyków. Ja mówię, no Alek, no. Jakby to jest opportunity window, to jest opportunity window. Ja przez 2 jednocześnie nie mogę wyskoczyć. Zdecyduj sam. No i Alek zrobił tą transakcję, zrobił tą inwestycję. Nordigen okazał się wielkim sukcesem, ponieważ po 2 latach wyszliśmy do brytyjskiego unicorna Go Cardless z bardzo dobrą stopą zwrotu do inwestorów. Jeszcze okazało się, że mamy bardzo dobry earnout, który się niedawno zmaterializował po 3 latach od tej transakcji, więc Alek zrealizował jakby sukces w postaci jakby dobrego zwrotu do funduszu. Zasłużył na to, oprócz jeszcze innych kilku inwestycji, zasłużył na to, żeby być jakby equal partnership. No i wtedy usiedliśmy i powiedzieliśmy, że jakby czas na next chapter. Jakby na nowe jakby otwarcie. Tworzymy equal partnership, to znaczy się, że ja z Alkiem mamy dokładnie tyle samo udziałów, takie same zasady, tak samo podejmujemy decyzje, tak samo jakby dowodzimy, a poniżej mamy operating partnerów, czyli ludzi, którzy tak naprawdę są po to, żeby pomagać przedsiębiorcom, w których my inwestujemy, czyli Hubert Szczołek, który odpowiada za finanse, Wojtek Drewczyński, który pomaga za jakby skalowanie biznesu i Jarek Pilarczyk, ex-founder, to też jest bardzo ciekawe, bo Jarek był założycielem spółki, którą my zainwestowaliśmy, wyszliśmy, po wyjściu pracował w skandynawskiej spółce jako po prostu transition, no i udało nam się go namówić, żeby dołączył do nas, żeby tą swoją wiedzę, jak zbudować firmę praktyczną, dalej przekazywać. I to dla nas jest taki dzisiaj jakby modus działania, który tworzymy, że jest prawdziwy equal partnership, są operating partnerzy i możemy razem jakby dawać jak największą wartość przedsiębiorcom. Gratuluję. Czyli o Kaufmanie już trochę też mówiliśmy, a jeszcze po drodze takie najnowsze informacje dotyczące Ciebie, bo zaangażowałeś się również i zostałeś członkiem zarządu Stowarzyszenia PSIK, które od ponad 20 lat zrzesza aktywnych w Polsce inwestorów private equity i venture capital. Co Wy tam dobrego robicie, Marcin? Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych jest odpowiedzialne za stymulowanie i tworzenie tak naprawdę ekosystemu inwestycyjnego, zarówno private equity, jak i venture capital. Private equity jest w Polsce od lat bardzo dobrze rozwinięty. Można powiedzieć, że jako rynek private equity jesteśmy wzorem jakby dla regionu. O proszę. Tak? Bardzo ostatnio słyszałem, że osoby z Grecji chcą przyjeżdżać tutaj, jakby uczyć się, jak się rozwinął rynek private equity. Tak? I to naprawdę uważam, że to są osoby, od których można się bardzo wiele nauczyć, menadżerowie na bardzo wysokim poziomie. Rynek venture jest wciąż w fazie rozwoju, tak jak mówiłem, i my staramy się jakby ten rynek stymulować, łączyć najlepsze praktyki private equity, jak na przykład value creation, czyli budowanie wartości w spółce. Nie ma nic lepszego, jak zarządzający funduszem venture posłucha starszych, powiedzmy sobie, kolegów doświadczeniem bardzo często, jak oni zbudowali wartość w spółce, w którą oni zainwestowali jako private equity. Przecież ten sam model, może oczywiście inny sposób działania, no bo inne kapitały, inne podejście, inny poziom ryzyka, ale ten model budowania wartości można budować w spółkach venture capital również. Więc jest ta otwartość? Ludzie chętnie już dzielą się tą wiedzą, jest ta otwartość, o tym, co działa? Jest ta otwartość jak najbardziej. No i Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych ma przede wszystkim również za zadanie edukowanie rynku od strony prywatnych inwestorów, którzy mogliby dołączyć do tego rynku jako inwestorzy, jako ci LP-si, którzy są dawcami kapitału dla private equity i venture capital. No bo my nie jesteśmy w stanie funkcjonować, jeżeli nie mamy dostarczycieli kapitału prywatnego. No jak my możemy edukować ten rynek, tak? Tylko i wyłącznie poprzez przykłady, pokazywanie business case'ów, pokazywanie stop zwrotów, pokazywanie prawdziwych danych, więc my agregujemy dane, tak? Staramy się te dane pokazywać, staramy się pokazywać business case'y, staramy się pokazywać jakby zarówno decydentom od strony jakby powiedzmy rządowej, którzy odpowiedzialni są za pewne regulacje, co ma sens, jak jest robione w innych krajach,
Dlaczego na przykład pension fundy w Skandynawii są inwestorami w funduszach venture? Dlaczego na przykład moglibyśmy zrobić, taka idea, która nam krąży, fundusz rezerwy demograficznej? Czemu nie mógłby być inwestorem venture capital private equity? No proszę. No przecież my odkładamy na emeryturę. My nie potrzebujemy tych pieniędzy za 5-6 lat. Potrzebujemy tych pieniędzy za 10-15. Tak. Czyli idealnie się koreluje z cyklem venture private equity. Skoro tam są wyższe stopy niż gdzie indziej, to dlaczego Fundusz Rezerwy Demograficznej nie inwestuje w venture capital? To ciekawa idea. Dołączyłeś też do Polskiej Rady Przedsiębiorców. Mówicie tam, naszym celem jest zrównanie szans i stworzenie przyjaznego środowiska biznesowego, które będzie korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich skali działania czy struktury kapitałowej. No jeśli to się powiedzie, no to będę Ci się w pas kłaniał do końca życia. Zacna idea. Przerabialne. Zacna idea. Myślę, że przede wszystkim budowanie mostu pomiędzy dużymi przedsiębiorcami, którzy już osiągnęli naprawdę dużą skalę działania, a małymi przedsiębiorcami, którzy mają ambicje, tak, i chcą się rozwijać, ale na przykład działają na newralgicznych rynkach, jak na przykład sektor, powiedzmy, cyber security, albo bezpieczeństwa, albo powiedzmy te technologie dual use, o które mówiłem, wokół jakby sektora, powiedzmy, obronnego. No i oni potrzebują, nie wiem, gwarancji bankowych, potrzebują pewnego zabezpieczenia, tak, potrzebują pewnej wiarygodności, tak, potrzebują też zrozumieć, jak się poruszać, tak, albo potrzebują zaprosić kluczowych graczy, decydentów na spotkanie, żeby móc z nimi porozmawiać, prawda? Bardzo często mały przedsiębiorca nie jest w stanie tego zrobić. Znowu, ja myślę, że świadomość tych bardziej dojrzałych przedsiębiorców dzisiaj sprowadza się do tego, że wiemy o tym, że to jest tak jak trochę wieloryb, prawda? Wieloryb bez planktonu nie jest w stanie pływać w oceanach. I tak samo tutaj, tak? Czyli duże przedsiębiorstwa bez małych przedsiębiorstw nie są w stanie jakby funkcjonować w wolnorynkowej gospodarce. Podoba mi się ta analogia z planktonem. I tak to po prostu funkcjonuje. Ostatnio miałem też możliwość rozmawiać na temat przyszłości polskiej giełdy papierów wartościowych. Tak? Było teraz 20-lecie ASECO na giełdzie papierów wartościowych i jeden z prelegentów pokazał fajną statystykę, że w WIG-20 tylko 4 firmy to są firmy prywatne, z sektora prywatnego. Pozostałe to są spółki Skarbu Państwa lub sprywatyzowane przez Skarb Państwa. Za mało. 4, tak? No i teraz jak my możemy tą giełdę zmienić, prawda? Moim zdaniem nie ma innej drogi, jak tylko i wyłącznie hodowanie młodych przedsiębiorców przez rynek venture capital, po to, żeby później osiągnęły one skalę i weszły w fazę wzrostu przez private equity, żeby mogły pójść na giełdę i stać się na rynku, stać się spółkami publicznymi. Nie ma innej drogi, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że decydenci będą, że tak powiem, w tym kierunku spoglądać przychylnie i uda nam się powtórzyć taki sukces programu Tibiego, jak we Francji, tak? Gdzie profesor Tibi stworzył mechanizm, który 5 miliardów euro zainwestowane w fundusze venture capital wygenerowało 25 miliardów euro w gospodarce francuskiej. To są najbardziej wiarygodne dane, jakie można pokazać na dzień dzisiejszy. Dzisiaj i co spowodowało, tak, te 5 miliardów euro? Na czym to mniej więcej polega? To, że te pieniądze zaczęły szybko pracować na rzecz gospodarki francuskiej. Dzisiaj gospodarka francuska staje się jedną z bardziej innowacyjnych w Europie. I myślę, że my podobnych rozwiązań po prostu na dzień dzisiejszy jako gospodarka potrzebujemy, żeby zastymulować ten cały ekosystem inwestycyjny zarówno rynku publicznego, jak i rynku niepublicznego. To będziemy trzymać kciuki, kibicować za to, żeby te inicjatywy rzeczywiście udawały się, miały miejsce i szanse na zaistnienie. W kontekście biznesów, o których nam tak tutaj dużo opowiadałeś i tego, jak często teraz bywasz w Warszawie, bo Pomorze, ale coraz częściej Cię tutaj widzę w stolicy, to jeszcze masz czas na to, żeby realizować się prywatnie, żeby zadbać o jakieś zbalansowane życie, o rodzinę, czym się łatwiej zarządza, czy funduszem venture capital, czy prowadzi później rodzinne sprawy przy 3 dzieci. Co jest większym wyzwaniem? Moja filozofia jest taka, że nie ma czegoś takiego jak work-life balance. Okej. Bo jakby praca to jest życie. Znaczy to jakby ja robię rzeczy z pasji, to jest moje całe życie. Nie nazywasz jej pracą. Nie nazywam jej pracą, absolutnie. Praca w venture capital
jakby nie ma ograniczeń ani czasowych, ani ilościowych. To jest komfortowe, tak? To jest... To jest. Nie umiem tego powiedzieć, czy to jest komfortowe, czy niekomfortowe. Z tym się trzeba po prostu pogodzić. Ja tak. tłumacząc osobom, które chcą dołączyć do Venture Capital, mówię, że to jest lifestyle. To jest lifestyle. Możemy chodzić sobie w kurtce jeansowej, prawda, ale jednocześnie jak przychodzi oferta na zrobienie exitu lub rundy i founder potrzebuje naszego wsparcia i żeby przysiąść na papierach i ponegocjować, no to niestety anulujemy wyjazdy, wakacje. I rodzina musi to też rozumieć. I jakby generalnie wejście w ten lifestyle'owy biznes wymaga pewnego uświadomienia po swojej stronie, jak i jakby rodziny, z czym to się wiąże. Jakie to są zasady, tak? Mając tą przyjemność, że mam świetne dzieciaki i żonę, która jest zaangażowana w swój biznes, jeżeli chodzi o stadninę koni. Żona to rozumie, a dzieci? Myślę, że z dziećmi trzeba prowadzić dialog. Okej. Z dziećmi trzeba prowadzić dialog, trzeba im pokazywać. My mamy taką grupę na WhatsAppie rodzinną, gdzie gdzieś tam informuję, gdzie lecę, gdzie jadę, gdzie jestem. Czemu to robię? Czemu to No służy, tak, staram się pokazywać jakby tą stronę taką codzienną. Tak, że no, samolot się spóźnił, tata jest 3 godziny na lotnisku, więc wiadomo, że będzie zmęczony, no bo to się wszystko przyciąga i tak dalej. Więc staram się, żeby uczestniczyli trochę ze mną w tym gdzieś życiu. Ja na pewno jestem osobą, która ten lifestyle sobie zbudowała, myślę, że dobrze. Zresztą jak rozmawiam z osobami, to wiele osób się mnie pyta, bo ja jestem osobą, która dużo spędza czasu na łonie przyrody, jeżdżę konno, uprawiam wiele sportów i sprawia mi to wielką radość i potrafię się bez problemu, w ogóle te moje zajęcia są bardzo często offline'owe, więc absolutnie potrafię się wyłączyć. No, często odpowiadam moim znajomym, mówię, czy ty naprawdę myślałeś, że ja czytam maile w czasie rzeczywistym? Ja nie czytam maili w czasie rzeczywistym, bo to nie ma najmniejszego sensu. I myślę, że takie zbudowanie swojej obecności tu i teraz jest bardzo trudne w dzisiejszym świecie. To znaczy się, że nie chodzi o to, ile czasu spędzamy, tylko jak ten czas spędzamy. Pożytkujemy. Dokładnie. I takie zbudowanie własnej obecności w danym miejscu i czasie jest super trudne. Mi się bardzo często nie udaje. Staram się, walczę z tym, żeby być jak jestem. Tak? Być tam i teraz. Tak. I myślę, że swego rodzaju ułatwienie mam z racji tego, że zbudowaliśmy sobie, mieszkamy na takim gospodarstwie nad jeziorem, z dala od dużego miasta. Mamy stadninę koni. I jak tam jestem, to jestem tam. Tak? Jakby no. Często można mnie spotkać, jak jeżdżę traktorem, prawda, uprawiam pole, ale jestem wtedy tam. A w momencie, kiedy wyjeżdżam i gdzieś lecę, czy wyjeżdżam do Warszawy, czy gdzieś po Europie, czy lecę do Stanów, no to jestem znowu tam. Myślę, że to jest zdrowsze i bardziej zrozumiałe, aniżeli tata wracający po 17 do domu, ale ciągle będący na telefonach czy na mailach. Ja zbudowałem sobie taki lifestyle po prostu. Jak jestem, to jestem, nieważne gdzie, to staram się być na 100%. No, szapoba. To też nie udaje się nielicznym. A z czego jesteś najbardziej dumny, jak do tej pory w swoim życiu? Z rodziny oczywiście. Jakby z fantastycznej żony, 3 dzieci i tego, że no, mamy ten taki swój fragment ziemi, tak? Jakby tam ta stadnina, te rzeczy to takie... No i oczywiście zespół. Myślę, że zespół ci ludzie z Black Pearls, którzy obecnie są wciąż w Balnord i te osoby takie dojrzałe właśnie jak Maciek Skurkiewicz i Tomek Woźniak, którzy zostali w Black Pearls, bo to też warto powiedzieć, że jeżeli tworzysz nowy fundusz, idziesz jakby otwierasz nowy chapter, to nie jest tak, że to zostało jakby samo, tak? Że to są te spółki Autenti. Nie, my tutaj wciąż jesteśmy, zostali też partnerzy, którzy są tylko dedykowani jakby tym spółkom. I to też jakby świetnie, że mam takich ludzi, którzy potrafili powiedzieć sobie, że w ich karierze, w ich życiu, ich moment jest tu ciągle Black Pearls. Po to, żebyśmy my mogli pójść dalej. Nie zapytam Cię, czy jesteś spełniony, bo Ty masz, człowieku, dopiero 40 lat. To mi ciągle imponuje. Ale czy jesteś szczęśliwy? Tak,
Tak. Życie mi dostarcza, że tak powiem. W ogóle branża venture jest o tyle interesująca, że tak naprawdę masz możliwość, tak jak ja nie wiem, 2 tygodnie temu byłem na Kaufman Fellowsami w Montrealu i spotkałem 350 Kaufmanów, prawda? Co roku się spotykamy. Czy z wielu klas w tym samym miejscu? Z wielu klas tak? w jednym miejscu i dyskutujesz, tak? Dyskutujesz z facetem z Izraela na temat tego, co się dzieje u nich, dyskutujesz z gościem, przy tym samym stoliku gościem z Arabii Saudyjskiej, w jakie oni technologie defense inwestują, dyskutujesz z funduszem private equity, który inwestuje na Ukrainie, tak? I to jest strasznie ekscytujące. Strasznie ekscytujące, a jednocześnie potem lądujesz, Wracasz tutaj swojej... wracasz do siebie na rancho, możesz sobie weekend spędzić w lesie, na łonie natury, odpocząć, przetrawić w pewnym sensie, zebrać te myśli w całość i pobyć z rodziną, nacieszyć się tymi chwilami z nimi, obejrzeć serial, zresztą spędzić czas po prostu rodzinnie. No i potem z nową energią, poniedziałek jedziesz po to, żeby przynieść tą wiedzę zza oceanu tutaj na nasz lokalny rynek, żeby podzielić się tymi swoimi doświadczeniami i znowu zebrać nowe doświadczenia, tak? Więc bycie w venture jest super ekscytujące. Nie tylko zbierać te doświadczenia, ale też je umieć we właściwy sposób wykorzystać, potem czy zainspirować innych do zmiany. Dużo cennych lekcji zapamiętuję po tym naszym spotkaniu, z czego tak na koniec, Marcin, właśnie ci moi widzowie, przedsiębiorcy, słuchacze powinni Cię zapamiętać po tym odcinku. Jaki miałbyś jeszcze przekaz na koniec dla nich? Za mną od wielu, wielu lat jest cytat filozofa Alvina Tofflera, że w XXI wieku analfabetami będą ludzie, którzy się nie potrafią uczyć, oduczyć i nauczać na nowo. Learn, unlearn and relearn. I to, co powiedziałem, że to, co jest pewne u mnie, to jest zmiana. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, że świat się dzisiaj zmienia bardzo dynamicznie. I mamy takie rzeczy jak momentum, tak? Jak mieliśmy na przykład pandemię, gdzie digital health było momentum. Mamy sytuację teraz wojny na Ukrainie i wiadomo, że technologie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem mają swoje momentum, tak? I bądźmy przedsiębiorcami, którzy potrafią ten momentum po prostu wykorzystywać. Super. Gdzie Cię znaleźć tak na co dzień? Pod jakim adresem? Można mnie znaleźć na co dzień na www.balnord.vc. Można mnie znaleźć na LinkedInie, tak. Także Super. Zapraszam. Dziękujemy. To były dobrze opowiedziane historie. Dziękujemy za wszystkie rekomendacje. Dzięki, Tomasz. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.